znaleźliśmy nawet ładną plażę, tak jak teraz widzicie. Rafa jest ponoć bardzo blisko. Kupiliśmy maskę i rurkę. Wytargowałam ze 150 na 100 Czyli funtów, czyli 25 zł. Wydaje mi się, że jest dobrej jakości. Mam nadzieję, że szczelnie będzie wszystko, bo zawsze mam z tym problem. ogarnęliśmy internet, to znaczy tam e-maile, wiadomości, szukanie noclegu w Kairze. I teraz chcemy jeszcze iść na dworzec, dowiedzieć się, ile kosztuje autobus. No bo z autostopem ponoć kiepsko. Tak. W takim razie jutro pojedziemy autobusem do Kaira Mamy i zobaczymy, jak tam będzie. Mamy też jedzenie, kupiliśmy sobie do gotowania. O, Orientujemy się troszeczkę, chociażby już w cenach. To jest ważne, bo czasem chcą naciągać. właśnie mówię do Dorendy, że w takich sklepach mogą być normalne ceny, bo to jest na jakimś osiedlu. A Dorenda mówi, no ale przecież właśnie tutaj rano byliśmy. Widzicie, jak to podchodzicie z drugiej strony i wszystko wydaje się inne. A tak wygląda praca profesjonalnej kuchni. Jakbyście nigdy nie byli na zapleczu w takich restauracjach egipskich, to tak właśnie wygląda. Tylko że praca wygląda inaczej, bo ja nie umiem kroić takich Robimy sobie, o zaparowało, przepraszam. I robimy sobie kolacyjkę. Taki pokoiczek nam się trafił. I to jest taki pan tutaj z tym wszystkim zarządza i gadaliśmy, zaprosił nas na herbatę. Mówimy, że nie mamy hajsu, więc powiedział, żebyśmy tu spali dzisiaj za darmo. No nic szczególnego. Tutaj kawałeczek dalej morze. No ale spoko. No, więc jeśli nam nikt nie przeszkodzi, to dzisiaj tutaj śpimy. Rozmowy były trochę dłuższe tak naprawdę, ale tak w skrócie tak było. Hej, mamy już ranek. Pokażę wam, jak ta miejscówka wygląda w ciągu dnia, ten cały domek. Teraz sobie przygotowujemy śniadanie. Zazwyczaj albo płatki, ale płatki się już prawie skończyły, więc dzisiaj jemy serki, tutejsza feta, takie chlebki typu pita i coś podobnego, tylko większe. No i warzywa do tego, ogórek, pomidor. Mamy jeszcze cebulkę, ale cebulka pewnie pójdzie do obiadu. Do picia woda, ewentualnie herbata, ale raczej dzisiaj woda, bo jest ciepło. Słuchajcie, wyspaliśmy się, bo naprawdę było spoko. Wiało, ale w środku było idealnie. Ani ciepło, ani zimno. Wystarczyło się przykryć jednym śpiworkiem i spało się super. Zrobiliśmy zakupy, sprawdziliśmy neta. Na razie nie ma żadnych zaproszeń w Kairze. No, są takie zaproszenia na oprowadzanie miasta, no ale dla nas najważniejszy jest nocleg. I teraz pędzimy na główną drogę i no, nie wiadomo, czy tu się zatrzyma autobus, więc może warto podjechać na dworzec 5 km w tamtą stronę. Może nas ktoś podrzuci, a jak nie, no to będziemy próbować po prostu przy drodze stać. Jeśli się autobus zatrzyma, to dobrze, jeśli nie, to źle, bo wtedy trzeba czekać całą dobę, bo jest tylko jeden autobus dziennie. No i taka sytuacja, że teoretycznie pół godziny temu miał być autobus. No, jest 11, on tam 5 km jest stacja, powinien wyjeżdżać o wpół do, czyli powiedzmy, że już tu powinien być przynajmniej 15 minut temu. Natomiast kolesie nam powiedzieli jacyś, że jakbyśmy jechali w tamtą stronę,
czyli tak jakby w stronę Izraela i tam jest ta droga na Suez, że ona jest zamknięta dla turystów, więc nawet jak wsiądziemy do tego autobusu, że nas tam wysadzą. Więc teraz nie wiemy co robić. Ale powiedział to koleś, który chciał nam gdzieś podwieźć. Tak, jakieś, ale mówiło, wiadomo, ale czy tak byście naprawdę było 2 takich kolesi, więc... Tak. Ale teraz my nie wiemy tak naprawdę, czy ten autobus, którym chcieliśmy jechać, czy on nie jedzie dookoła przez Sharm el Sheikh. Ale wszystkich, których pytaliśmy, czy tam autobus stamtąd do Kairo, czy można go łapać tutaj, oprócz jednej osoby, wszyscy powiedzieli, że tak można łapać. No a jedna właśnie. osoba powiedziała, że nie można że łapać, dworzec. że trzeba tam pojechać. Jest możliwe, że on odjechał prawidłowo, tylko że pojechał w tamtą stronę. No nie wiemy. Poczekamy jeszcze pół godziny, jeśli go nie będzie, to podejmujemy kroki i jedziemy też w tamtą stronę. Spróbujemy stopować. No więc sprawa się wyjaśniła. Ten dziadek, pan, który tam między nami z tyłu siedzi, jeśli go widać, pewnie tak. Albo obok, to wyjaśni wam sprawę. Dorenda wam przedstawi to w telegraficznym skrócie. Autobus jedzie rano o 9 z Taby, gdzie wczoraj byliśmy. Potem o 10:30 jest tam w porcie, co sprawdzaliśmy wczoraj, a potem jedzie do Sharm el Sheikh, czyli na południe. Objedzie całe Sinai do Suez i potem jedzie do Kairo. Więc myśmy czekali na autobus w drugą stronę, którego nie ma. Tak. Dobra. Teraz będziemy improwizować. Straciliśmy 2 godziny. Tak, a Maciek cały czas mówił, mamy 50 minut, jedźmy stopem do tego portu, a ja mówię, nie, przecież tutaj można go łapać. Wszyscy mówią, że można go tu łapać, jak jedzie. Ale się okazało, że po prostu nie przyjechał. A mogliśmy go zdążyć. Bez problemu. Złapaliśmy pierwszego stopa, no takiego dłuższy dystans. Z jakieś 30 km przejechaliśmy z gościem, który rozwozi wodę i od razu ciekawostka, przejechaliśmy na pustynię, gdzie jest źródło. On się teraz będzie tankował, no wraca, więc my musimy dalej wyjść zaraz na drogę, ale zaproponował, że nam pokaże to źródło, więc jesteśmy. Bo to jest woda pitna, bo w domach mają wodę, ale to jest przemysłową. Tam jest przemysłowa, tam jest dużo chloru i w ogóle nie można jej pić. A tutaj jest normalnie taka czysta do picia woda. A tu w tym domku taki gość siedzi, a jak ktoś przyjeżdża, to mu tankują wodę. Jest to chyba I ma kota. taki biznes. O, przyszedł. Cześć. Ale to ładne koty, inne niż w Jordanii. W Jordanii koty mają bardzo, bardzo długie włosy, a tutaj takie zwykłe albo nawet bardzo krótkie. No ale ładny. No to zostaliśmy sami na pustyni. No. Ale na drodze jakiś tam ruch jest, może nas coś zabierze. A tam jest źródło. Tam byliśmy przed sekundą. Siedzimy gdzieś przy jakimś klasztorze, bo złapali nas na poście policyjnym na autostopie. Przejechaliśmy sporo, ponad 300 km chyba dzisiaj. I powiedzieli, że nie możemy spać gdziekolwiek, ale że tutaj nam znajdą miejsce. No i... Ale historia zaczyna się wcześniej. Tylko szybko mówimy, bo zaraz przyjdą i nie będziemy mieliśmy stopa do miejscowości, do pewnej miejscowości i na poście stwierdzili, że to nie jest dobry samochód i znajdą nam lepsze. Zatrzymali nas około 2 godzin. Potem zaczęliśmy się już trochę tak ich ponaglić i no w końcu nas puścili, znaleźli taksówkarza, który jechał do domu właśnie do tej samej miejscowości i nas tu zawiózł. I tam na poście stwierdzili, że nie możemy biwakować, tak, bo to nie było. Tam musieliśmy przerwać to nagranie, robiliśmy to normalnie, tam byli wszędzie policjanci wojskowi, nie mogliśmy tak nagrywać, no. Teraz Dorenda wam powie, gdzie jesteśmy, co robimy. No, jeszcze troszeczkę nie powiem. Już mówiliśmy, nie trzeba było tam jechać, trzeba było zostać na pustyni i zaraz znów będzie... No, trwało trochę, ale jest dobre zakończenie. Załatwili nam jakiś bezpłatny hotel.
No, będziemy spać w hotelu bezpłatnym. No, Łóżka, mama prysznic. ale to nie zmienia faktu, że co będzie jutro, czy nas stąd wypuszczą, czy znowu będą problemy. No, to zobaczymy, ale mam nadzieję, że pozwolą nam łapać stopa, wtedy już będzie w porządku. Oficjalna wersja, taką jaką przedstawiamy, to jest, że mamy kasę na jedzenie, mamy kasę na jakieś niezbędne nam do życia rzeczy, ale że staramy się podróżować autostopem i staramy się wyłącznie jeść to, co kupimy i przygotowujemy sobie. Nie? Czyli spać pod namiotem. I spać pod namiotem, czyli nie łazimy po restauracjach, nie wydajemy kasy na lewo i na prawo i śpimy pod namiotem. Tak. I chyba się udało kilku osobom wyjaśnić dzisiaj, że tak jest, bo jakbyśmy wydali dużo, to byśmy mogli krótko podróżować, a jak wydajemy mało, to możemy długo podróżować. Chyba to rozumieją. Boże, no kraj absurdów, ale trzeba się chyba przyzwyczaić. Tak, no. Może się nauczymy tutaj... Cierpliwości do policji. Tak, nie, chciałam powiedzieć, że nauczymy się podróżować w taki sposób, żeby to było możliwe, ale jednak niskobudżetowo. Tak. Okej. Idziemy wziąć prysznic chyba, czy coś. Tak powiedział, weźcie prysznic, zejdźcie na dół, będziecie czegoś potrzebować, wszystko ten...